Cześć, tu Radek. Moje filmy powstają dzięki patronom, za co im serdecznie dziękuję. Zapraszam na nowy materiał, w którym przedstawimy Wam, które węzły drogowe w Polsce najbardziej wymagają przebudowy. Przedstawimy, gdyż jest to materiał tworzony przez kilka osób. Film powstał w nawiązaniu do dyskusji na Platformie X pomiędzy panem ministrem Piotrem Malepszakiem, mną, Danielem Radomskim, Krzyśkiem Kleinerem i wieloma innymi osobami, którym sprawy infrastruktury w Polsce nie są obce. Jak doskonale wiecie, nasza sieć autostrad i dróg ekspresowych w ciągu ostatnich 20 lat przeszła prawdziwą przemianę. W roku 2000 mieliśmy niecałe 500 km autostrad i dróg ekspresowych. Obecnie mamy w Polsce 5,5 tysiąca km dróg klasy A i S, a kolejne ponad 1000 km jest w realizacji. Staliśmy się piątym co do długości sieci tego typu dróg krajem w Europie po Hiszpanii, Niemczech, Francji i Włoszech. Niestety nie wszystko poszło idealnie. Część węzłów drogowych została zaprojektowana, a następnie wybudowana po prostu źle. Inna część węzłów oraz odcinków dróg stała się zaś niewydolna w wyniku tego, że ruch zmienił się w sposób inny od prognozowanego. W materiale przedstawimy te węzły, które w naszej opinii najbardziej wymagają poprawy. Z racji tego, że materiał jest bardzo obszerny i poruszający wiele miejsc, to węzły podzieliliśmy na 6 kategorii. I pierwsze 3 z nich przedstawimy Wam w dzisiejszym filmie, a pozostałe 3 w kolejnym materiale, który pojawi się niedługo. Zapinamy pasy i zaczynamy. Część pierwsza. Niewydolne węzły, które wymagają gruntownej przebudowy. W obrębie każdej sekcji węzły będę omawiał według numerów dróg, zatem zaczynamy od autostrady A1. Węzeł Łódź Wschód na połączeniu A1 z drogą wojewódzką 713. Łódź to czwarte co do wielkości miasto w Polsce, a ten węzeł jest jednym z najważniejszych wokół Łodzi, gdyż po nim znaczna część mieszkańców wjeżdża i wyjeżdża od strony Warszawy, Gdańska czy Katowic. Niestety mamy tu klasyczny przykład, jak nie wykonywać węzłów drogowych. Autostrada ma 2 pasy w każdą stronę, a ulica Rokicińska w stronę centrum Łodzi ma 3 pasy, a połączenie tych dwóch dróg wykonane jest za pomocą 2 bardzo małych rond, które nie dość, że same z siebie się korkują, to dodatkowo na północ od północnego ronda jest przejazd kolejowy. W momencie przejazdu pociągu ruch tutaj zostaje wstrzymany. Łącznice od strony autostrady powinny wchodzić w oś ulicy Rokicińskiej z wiaduktem nad ulicą Józefiaka. Nadmienię tutaj, że naszym zdaniem w oparciu o wyniki generalnego pomiaru ruchu z roku 2025 należy ocenić, czy nie powinniśmy rozpocząć od razu przygotowań do poszerzenia A1 na obwodnicy Łodzi o 3 pas. W takim przypadku najlepiej będzie od razu zaprojektować rozbudowę autostrady wraz z korektą węzłów. Węzeł Zabrze Północ na połączeniu A1 z drogą krajową nr 78 oraz 94. Ruch z A1 oraz z 2 dróg krajowych kumuluje się na 2 ciasnych rondach, powodując wieczne korki w godzinach szczytu. Mimo że miejsca na dodatkowe pasy ruchu i duże ronda turbinowe jest mnóstwo. Przebudowę tego węzła należy poddać analizie kompleksowo wraz z przyszłościową możliwością wyprowadzenia ruchu z DK94 poza gęsto zabudowane tereny wsi Wieszowa, niezależnie od zmiany rond na turbinowe. Optymalnym rozwiązaniem może okazać się zaprojektowanie takiego kształtu węzła, z którego nowy ślad DK94 wychodzi bezpośrednio na północny zachód, omijając zabudowania wsi Wieszowa od południa. Wtedy ruch z zachodu na A1 i z A1 na zachód w ogóle nie dociążałby obecnych rond. Węzeł Żory na połączeniu A1 z drogą wojewódzką nr 935. Cały ruch pomiędzy autostradą a obwodnicą Rybnika, która jest drogą dwujezdniową o standardzie zbliżonym do drogi ekspresowej, jest prowadzony po układzie 3 niewydolnych rond. O tym, w jaki sposób ten węzeł można poprawić, nagrałem dedykowany film. Widzicie go w prawym górnym rogu i w opisie. Do poprawy tutaj jest właściwie wszystko. Węzeł Żywiec-Soła na połączeniu S1 z drogami wojewódzkimi 945 i 946. Niewydolne rondo powoduje ogromne zatory oraz korek na S1 codziennie w godzinach szczytu, w wakacje czy długie weekendy. Samo rondo znajduje się na fragmencie zarządzanym już przez województwo. Konieczna jest koordynacja pomiędzy państwem a samorządem w celu zaprojektowania kompleksowo. Do budowy drugiej jezdni S1 z Żywca do Węgierskiej Górki, przebudowy węzła Żywiec-Soła, przebudowy ronda na turbinowe lub na rozwiązanie częściowo bezkolizyjne, zmiany organizacji ruchu na rondzie na wschodnim końcu mostu na turbinowe
oraz przystosowanie drogi S1 pod wyprowadzenie planowanej przez samorząd południowej obwodnicy Żywca w ciągu drogi 945, albo przez rozbudowę węzła Żywiec-Browar, albo przez wyznaczenie nowego węzła na S1. Warto tu nadmienić, że most w Żywcu to najbardziej obciążona droga wojewódzka jednojezdniowa w Polsce, z natężeniem aż 33 tysięcy pojazdów na dobę. Mało która droga krajowa ma takie natężenie. Przenosimy się na autostradę A2. Węzeł Poznań-Zachód na połączeniu A2 z S5 i S11. Codziennie kierowcy stoją na S11 w bardzo długich korkach. Węzeł wykonany jest bardzo źle i nieprzystosowany do natężeń ruchu, jakie tutaj są. Żeby wszystko funkcjonowało jak należy, to węzeł powinien zostać przebudowany kompleksowo. Możliwe rozwiązanie tego problemu opisywałem w ostatnim filmie o drodze S11. Dodatkowo należy zacząć planować poszerzenie zachodniej obwodnicy Poznania do 3 pasów ruchu. Stosowne progi natężenia ruchu zostały przekroczone już podczas ostatniego badania w roku 2020 i 2021, a obecnie między węzłami Poznań-Tarnowo-Podgórne a Poznań-Zachód jeździ już ponad 60 tysięcy pojazdów na dobę. Węzeł Poznań-Krzesiny na połączeniu A2 z S11 oraz drogą wojewódzką 433. Codziennie rano tworzą się korki na S11 oraz po południu na A2 z powodu mieszania się ruchu od strony Katowic w stronę Świecka z ruchem od strony Świecka w stronę centrum Poznania. Żeby korki się skończyły, należy wbudować łącznicę półbezpośrednią od strony Katowic w stronę Świecka. Dodatkowo należy zacząć planować poszerzenie S11 na odcinku do Kurnika do 3 pasów ruchu. Stosowne progi natężenia zostały przekroczone już podczas badania ruchu w roku 2020 i 2021. Alternatywnie uważam, że jeszcze lepszym rozwiązaniem powinno być dodanie do planów budowy północno-wschodniej obwodnicy Poznania jako drogi ekspresowej wraz z przedłużeniem do węzła S5 A2 Poznań Wschód do okolic Kurnika. W pierwszym etapie taki łącznik do Kurnika mógłby powstać jako droga jednojezdniowa w ciągu drogi wojewódzkiej 434, zaprojektowana z rezerwą podbudowy drugiej jezdni w przyszłości. Należy wykonać prognozy ruchu, jak budowa północno-wschodniej obwodnicy Poznania jako drogi klasy S, ewentualnie GP bezkolizyjnej, wpłynęłaby na ruch na istniejącej S11. Możliwe, że poszerzenie S11 do Kurnika nie byłoby już dzięki temu potrzebne. A może nawet okazałoby się, że po jej budowie oraz przebudowie węzła Poznań-Zachód, również na zachodniej obwodnicy Poznania, rozbudowa do 3 pasów również nie byłaby póki co niezbędna. Węzeł Stryków na połączeniu A2 z DK14. Codziennie w godzinach szczytu tworzą się ogromne korki do ronda. Problemem są przede wszystkim auta zjeżdżające z A2 do Łodzi, które muszą ustąpić bardzo dużemu ruchowi na rondzie, a także ruch do hal wokół węzła. Przebudowę tego miejsca należy poddać analizie kompleksowo, aby jednocześnie wyprowadzić ruch z DK14 spośród zabudowań centrum Strykowa. Nowy projekt powinien, oprócz usprawnienia ruchu w kierunku Łodzi, przewidywać kształt węzła, który pozwoliłby na wyprowadzenie nowego przebiegu drogi krajowej nr 14 na wschód od Strykowa do wschodniej obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej 708. Przy pozostawieniu węzła w obecnej lokalizacji niezbędne może się okazać wybudowanie wiaduktu nad rondem z drogą powiatową, była DK 71. Jeszcze inną możliwością mogłaby być realizacja węzła Stryków Północ na A1, który kiedyś był planowany. Taki węzeł mógłby powstać w miejscu przecięcia A1 z DK14 lub nieco dalej na północ, co zmniejszyłoby presję ruchową na obecny węzeł Stryków oraz wyeliminowałoby tranzyt z centrum Strykowa i sama zmiana ronda na turbinowe mogłaby okazać się w takiej sytuacji już wystarczająca. Jest więc kilka możliwości i konieczna jest tutaj analiza całego układu drogowego, wykraczająca poza problem samego węzła. Przejeżdżamy na autostradę A4 w rejon Wrocławia, gdzie całkowicie niewydolne są leżące tuż obok siebie węzły Wrocław Południe oraz Bielany Wrocławskie. Wszystkie łącznice mają na nich po jednym pasie. W planie jest ich przebudowa, ale tylko jeśli A4 będzie poszerzona po starym śladzie. Ale nawet przebudowa A4 nie zakłada zmian w zakresie przekroju łącznic. W przypadku budowy nowego śladu planowana jest jedynie drobna korekta węzła Bielany Wrocławskie, która nie rozwiąże problemu. Niezależnie od tego, czy nowy przebieg A4 powstanie, czy też nie, dobrym pomysłem na odciążenie węzła Bielany Wrocławskie może się okazać nowy węzeł na obecnej A4
w rejonie miejscowości Karwiany, podpięty do wschodniej obwodnicy Wrocławia wraz z dostosowaniem lokalnego układu dróg do obsługi tego ruchu. W obecnej formie obwodnicy wschodniej jej powiązanie z autostradą będzie mocno dysfunkcyjne i będzie potęgowało problemy na węźle Bielany Wrocławskie. Kolejny węzeł to Kraków-Wieliczka na połączeniu A4 z DK94. Brakuje tu łącznicy w relacji z Rzeszowa do Wieliczki. Zamiast tego kierowcy muszą zjechać w stronę Krakowa i wykonać nawrotkę lokalnymi ulicami, co powoduje duże korki. Po ukończeniu węzła Mistrzejowice w tym roku można spodziewać się dodatkowego wzrostu liczby chętnych do jazdy w tej relacji, ponieważ jest to główna trasa dojazdu do Wieliczki od S7, czyli wschodniej obwodnicy Krakowa. Alternatywa. Zamiast rozbudowy tego węzła, lepiej wybudować łącznik z węzła Bieżanów do Wieliczki jako nowy przebieg DK94. Jest zachowana pod ten przebieg rezerwa terenu. DK94 powinna kończyć się na węźle z S7. Analogicznie jak na północy miasta DK94 kończy się na węźle z S52. W przypadku realizacji tego łącznika obecny układ na węźle Kraków-Wieliczka można bez problemu pozostawić, ponieważ dla ruchu w kierunku Wieliczki wykorzystywanie łącznika będzie bardziej opłacalne niż jechanie do węzła Wieliczka. Wspomnę tutaj, że na A4 niewydolnych węzłów jest znacznie więcej i część z nich ma zostać przebudowana przy okazji poszerzenia autostrady, jednak niekoniecznie w wystarczająco kompleksowy sposób. Mam tu na myśli m.in. węzeł Skawina, który w naszej ocenie nadal pozostanie mocno zakrokowany, jeżeli przebudowa zostanie wykonana w obecnie zaplanowany sposób. Do tego i innych węzłów na obwodnicy Krakowa jeszcze wrócimy w drugim filmie, a póki co lecimy dalej. Część druga. Węzły, które małym kosztem można poprawić poprzez niewielką przebudowę. Węzeł Gliwice-Sośnica na połączeniu A1 z A4 z DK94 oraz drogą wojewódzką 902, czyli DTS-ką. Jezdnia zbiorcza wzdłuż A1, po której porusza się cały ruch z A4, z DK44 oraz z DTS-ki, zwęża się na północnym końcu do jednego pasa, co w godzinach szczytu powoduje korki. Pomogłoby zrobienie przewiązki z jezdni zbiorczej na główną jezdnię autostrady w okolicy wiaduktów kolejowych. Analogiczny problem występuje w przeciwną stronę, na zjeździe z A1 na jezdnię zbiorczą, gdzie dostępny jest tylko jeden pas wyłączania. W tym kierunku problem można albo rozwiązać analogicznie, albo taniej samą zmianą organizacji ruchu przez zastosowanie w tym miejscu pasa rozplotowego, pozwalającego jechać z prawego pasa zarówno prosto, jak i w prawo. Pozwoliłoby to zachować ciągłość dwóch pasów zjazdowych na jezdnię zbiorczą. Węzeł Gorzów Wielkopolski Południe na połączeniu S3 z DK22. Niewydolne i wypadkogenne skrzyżowanie węzłowe. Potrzebna przebudowa na ronda turbinowe. Węzeł Zgorzelec na połączeniu A4 z DK30 i DK94. Przy obecnej skali ruchu często zdarzają się wypadki, niestety także śmiertelne, i tworzą się zatory. Od strony Niemiec potrafi tworzyć się bardzo długi korek na prawym pasie A4 do zjazdu na ten węzeł. Pojazdy zjeżdżające z węzła przecinają duży ruch na drodze krajowej i dodatkowo mają ograniczoną widoczność na pojazdy zjeżdżające z wiaduktu. Konieczna jest gruntowna przebudowa węzła. Absolutnym minimum powinny być ronda turbinowe zamiast skrzyżowań z DK30, natomiast wskazana byłaby także nowa łącznica z Niemiec na południe. S7 Kraków Przewóz. W godzinach szczytu tworzą się korki wylewające się na S7. Należy poprawić przepustowość relacji skrętnych na tym skrzyżowaniu za pomocą przebudowy, zmian oznakowania lub zmiany sygnalizacji. A8 węzeł Wrocław Lotnisko. Potrzebne jest wykonanie łącznicy od północy do ulicy Granicznej w stronę lotniska. Znaczna część pojazdów pojechałaby wtedy innym śladem, co pozwoliłoby stosunkowo niewielkim kosztem zredukować korki na rondzie po wschodniej stronie A8. Na drodze S11 problematyczne są właściwie wszystkie węzły wokół Poznania. Wcześniej omówiliśmy już węzeł Poznań-Zachód i Poznań-Krzesiny, a kolejny węzeł to Poznań-Dąbrówka. W jego okolicy powstało mnóstwo domów i hal magazynowych, a węzeł posiada mikroronda, do których codziennie tworzą się ogromne korki. Często wylewają się one na drogę S11, powodując zatory na głównej jezdni oraz często wypadki. Najlepszym rozwiązaniem byłaby gruntowna przebudowa węzła,
Natomiast jako minimum możliwe do osiągnięcia niewielkim kosztem należy jak najszybciej przebudować oba ronda na turbinowe. Kolejne węzły na S11 koło Poznania to Gątki i Borowiec. Cierpią one na dokładnie tę samą chorobę. Zjeżdża na nich mnóstwo pojazdów, a węzły mają mikroronda. Tu również konieczna jest budowa rond turbinowych. Można również rozważyć likwidację nienormatywnego węzła Borowiec, a w zamian w ramach inwestycji CPK poprawić powiązanie miejscowości Szczytniki i Koninko z węzłem Koninko w formie bezkolizyjnej względem istniejących i planowanych torów kolejowych. Węzeł Bielsko-Biała Andersa na połączeniu S52 z obwodnicą śródmiejską. Niezbędna jest tutaj budowa rond w miejscu skrzyżowań węzłowych. Do rozwagi dodatkowo jest realizacja bezpośredniej łącznicy w relacji prawoskrętnej od centrum Bielska-Białej w kierunku Krakowa. Część trzecia. Węzły, które można poprawić samą zmianą organizacji ruchu. Węzeł Łódź Północ na połączeniu A1 z A2. Najważniejsza łącznica, czyli ta od strony Katowic, Wrocławia i Łodzi do Warszawy, ma jeden pas ruchu, natomiast ta, po której porusza się o wiele mniej aut, czyli z południa na zachód, ma dwa pasy. Jest to błąd. Wystarczy pozwolić, aby z tego pasa była możliwość jazdy w prawo, jak i w lewo. Takie rozwiązanie jest wykonane np. w Kielcach na połączeniu S7 z S74. Autostrada A1 między węzłami Piotrków Trybunalski Zachód i Piotrków Trybunalski Południe na jezdni zachodniej. Obecnie pas włączania z S8 od strony Warszawy znika tylko po to, żeby po około 300 metrach pojawić się ponownie jako pas wyłączania na DK74. Pojazdy jadące z S8 muszą zmienić pas na prawy pas A1, którym jedzie dużo ciężarówek. Minimalnym kosztem można by poprawić organizację ruchu, zmieniając oznakowanie, żeby była ciągłość tego pasa. Na jezdni wschodniej jest to wykonane prawidłowo i analogicznie trzeba to wykonać na jezdni zachodniej. Jako ciekawostkę dodam, że analogiczna zmiana zostanie wprowadzona w tym roku na S8 w Warszawie pod ulicą Powązkowską. Węzeł Kołobrzeg Wschód na połączeniu S6 z DK11. Są tam zwykłe ronda dwupasowe. Można minimalnym kosztem poprawić bezpieczeństwo, zmieniając ronda na turbinowe. To samo dotyczy dalszej części DK11 w Kołobrzegu. Węzeł Parłówko na połączeniu S3 z drogą wojewódzką 107 i 108. Tutaj także mamy zwykłe rondo dwupasowe. Można minimalnym kosztem poprawić bezpieczeństwo oraz przepustowość, zmieniając ronda na turbinowe. Należy tu wspomnieć, że wspomniane zmiany dotyczące rond, oprócz przysłowiowego kubła z farbą, wymagałyby zapewne również korekty krawężników w celu poprawienia geometrii wjazdów i zjazdów na rondach. Jednak tak czy tak jest to coś, co można wykonać minimalnymi nakładami finansowymi. Węzeł Łódź-Lublinek w ciągu S14. Występuje tutaj całkowicie bezsensowne zwężenie z 2 do 1 pasa ruchu od strony wschodniej. Wystarczy tutaj zmiana oznakowania pionowego i poziomego. Powiem szczerze, że całkowicie nie rozumiem, co autor tego rozwiązania chciał przekazać kierowcom. Obecnie popołudniami to miejsce się korkuje. Zamiast zwężenia do jednego pasa, od tego miejsca należałoby oznaczyć, że prawy pas prowadzi na północ S14, a lewy na południe i czytelnie to oznaczyć z dużym wyprzedzeniem znakami poziomowymi i pionowymi. Zamiast tego wykonano zamknięcie lewego pasa i wymalowano 1500 m2 pola martwego. Dziękuję za uwagę. W kolejnym filmie omówimy 3 pozostałe kategorie węzłów. Pierwszą z nich będą projektowane węzły, których obecne koncepcje stanowią powtarzanie tych samych błędów, które widzieliśmy na węzłach omówionych w dzisiejszym filmie. Znacznie taniej jest unikać takich problemów poprzez dobre planowanie i projektowanie, abyśmy nie musieli później przebudowywać węzłów po fakcie. Kolejną kategorią będą węzły, które wymagają obserwacji i potencjalnej przebudowy zależnej od jej wyników. A na końcu omówimy węzły, których przebudowa jest już planowana. Materiał przygotowałem wraz z Danielem Radomskim, Krzysztofem Kleinerem, Tomaszem Simlą oraz Patrykiem Struszczakiem. Bardzo dziękuję za pomoc. Pozdrawiam, Radek.